Jednym z popularnych stwierdzeń jest porównywanie zasobów wody Polski do zasobów wody Egiptu. Jednak to są kraje o znacznie różnej charakterystyce wodnej. Po pierwsze, na mieszkańca Egipt ma 3 razy mniej wody niż mieszkańcy w Polsce. Po drugie, w Egipcie cała woda to jest Nilem dostarczana ze strefy równikowej Afryki, gdzie opady są znacznie bardziej regularne i wyższe. I w dodatku w Egipcie mamy bardzo wysokie parowanie i niewielkie opady, więc oni są całkowicie zależni od wody z innego kraju. Natomiast w Polsce zasoby to przede wszystkim to, co spadnie na powierzchnię naszego kraju i to, jak my tą wodą gospodarujemy, więc trzeba pamiętać, że to są zupełnie inne kraje o innej charakterystyce wodnej i w Polsce to, co się dzieje z zasobami wody, zależy przede wszystkim od nas, a nie od naszych sąsiadów z zagranicy. W statystykach GUS-u możemy spotkać informację, że za 70% zużycia wody w Polsce odpowiedzialny jest przemysł. Jednak gdy zagłębimy się w te dane, to widać, że to jest wielokrotny pobór i zrzut wód, tak naprawdę z kilku elektrowni chłodzonych w otwartym obiegu, gdzie woda z rzeki w Krakowie jest pobierana do elektrociepłowni tam się znajdującej i kawałek dalej oddawana i ta sama woda jest pobierana przez kilka kolejnych elektrociepłowni czy elektrowni, przez co podbija nam się statystyka. Natomiast tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na zasoby wody przez pryzmat śladu wodnego, to najwięcej wody zużywa rolnictwo poprzez nawadnianie i to jest tożsame ze światowym trendem, że rzeczywiście to rolnictwo odpowiada za największy udział w zużyciu wody słodkiej. W ramach tworzonej przeze mnie mapy od 4 lat zbieram informacje o apelach i zakazach dotyczących korzystania z wody wodociągowej na cele inne niż socjalno-bytowe, czyli na przykład na podlewanie upraw, podlewanie trawników, napełnianie basenów czy mycie aut. I te apele w większości dotyczą nie fizycznego braku wody na ujęciach, tylko po prostu niemożliwości technicznego dostarczania większej ilości wody w trakcie upałów i okresów bezdeszczowych, kiedy to masowo podlewamy nasze trawniki, chcąc mieć soczyście zielony angielski trawnik, który nie jest dostosowany do naszych warunków klimatycznych, szczególnie w kontekście wyzwań związanych ze zmianą klimatu, gdzie przy rosnących temperaturach i nieregularnych opadach podlewanie trawnika jest marnowaniem cennego zasobu wody, który powinien być rezerwą dla zaspokojenia podstawowych potrzeb jak higiena, picie czy gotowanie posiłków.